Babcia, babcia, tu jesteś. Jezu, wszyscy się szukaliśmy, no. Babcia, co ty śpisz? Ej, babcia. Babcia? Kazimierz musiał sam otworzyć lombard, bo Adrian znów się spóźniał. Cześć, tatuś. Przepraszam cię, ale straszne korki dzisiaj. Tak, wiem. Jak nie urok, to sraczka. Tobie zawsze coś wypadnie. No ale nie tym razem, naprawdę, zatkane wszystko na amen. Poważnie? Tak. To niedobrze, bo muszę jechać do centrum. Nie no, ale akurat dzisiaj musisz? I ja mam co, sam zostać? Cały dzień? Nie będziesz sam, nie bój się. Przepraszam, z nią? Przecież potrzebujesz zastępstwa za Lolka, tak? Tato? I ty się na to zgodziłeś? Jezu, weź, Adek, wyluzuj, co? Adek, też jej mówiłem, że to nie dla niej, no ale uparła się, niech spróbuje. To przeze mnie nie ma Lolka, więc chcę po prostu pomóc. Tato, Adek, daj spokój. Marta, chodź. Pokażę ci, gdzie są alarmy, umowy i co tam potrzeba. Chodź, córcia. Dzięki, tatuś. Zobaczysz, że poradzę sobie lepiej niż on. Co za poroniony pomysł. Ojciec zawsze trzymał Martę pod kloszem, a teraz nagle wpuszczają do lombardu. To nie jest, kurde, biblioteka. Aż się bałem, co z tego będzie. Kazimierz wprowadził Martę w podstawy pracy w lombardzie i zostawił razem z Adrianem. Rafał Koleta, ja w sprawie mebli. A coś konkretniej? No, na wycenę przyszedłem, nie? No, my nic nie wiemy, a z kim pan rozmawiał o tym? Taki z brudką, takie oczy miał. Karol? Nie wiem, może, co, nie przekazał wam? No niestety nie. A o co dokładnie chodziło? Powiedział mi, że przyjmujecie też meble. No ale co to za meble są? No różne, krzesła, lustro, szafka, stolik. No takie stare, przedwojenne. Po babci w spadku dostałem, nie? No, razem z mieszkaniem. No ale to mi się źle kojarzy i... No i chcę się ich pozbyć, no nowe kupiłem już. Rozumie pan? No dobra, to zobaczmy je. No, ale ich tu nie mam, w domu są. No to jak? No jak? No ten gościu mówił, że macie furgonetkę. No wie pan, no, mamy furgonetkę, ale to... No to jaki problem? A daleko to jest? No niedaleko tutaj. Niedaleko. No dobra, siostra, to poczekasz, ja obrócę w godzinkę, myślę, i będziemy dalej działać. Dobra. Wezmę tylko kurtkę i lecimy. To ja czekam na dworze. Młody umówił klientów, ale nie zdążył zostawić nam informacji. Musiałem sam zrobić wycenę. Troszeczkę bałem się zostawić Martę samą, no ale co miałem zrobić? Marta, pozostawiona sama w lombardzie, radziła sobie świetnie. Nie była jednak przygotowana na wizytę zakręconego, niezależnego artysty Hofera. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę panu pomóc? Mam coś dla pani. Zastaw pod pożyczkę. Obrazy? Bardzo ciężko jest mi się z nimi rozstawać, ale pilnie potrzebuję kasy. Wie pan co, ja nie bardzo wiem, jak mam to panu wycenić. No, 5 dych za sztukę. 10 sztuk mam, czyli razem będzie 5 stówek. Proste, prawda? Mogę dać 100 złotych za wszystkie. Tak mało? Za oryginalną wizję Jupitera? Ja malowałem ją w trakcie... W trakcie seansu, w trakcie uniesienia, w trakcie rytuału szamańskiego. Te krajobrazy istnieją rzeczywiście w alternatywnej rzeczywistości. Ayahuasca. Mówi to pani coś? Niestety nie. No i nie mogę panu zapłacić więcej. Pan je w końcu zostawia, a nie sprzedaje, prawda? O, niech będzie w gruncie rzeczy pieniądze. To przecież nie najważniejsza rzecz, to są tylko papierki, prawda? Wie pan, może dlatego ma pan takie problemy finansowe.
Artysta głodny jest bardziej płodny. Zresztą, pani przecież powinna to wiedzieć, bo pani jest artystką. Skąd pan to... Czytał pan moje wiersze? A poetka. Czytam pani aurę. No, wiersze oczywiście też przeczytam, ale my, artyści, powinniśmy sobie pomagać, prawda? Oczywiście. Ale jeszcze umowa. Nie, umowa. Pani piękne oczy wystarczą za wszystkie umowy tego świata. Do widzenia. Do widzenia. Facet nie wziął umowy, ale nie wydało mi się to dziwne. Od początku było widać, że jest nieźle zakręcony. Adrian z klientem przywieźli meble. Marta usiłowała je wycenić, szukając informacji w internecie. No i kolega mówił, że da 5. Za to wszystko. Muszę to jeszcze sprawdzić. Mamy 2 krzesła, 2 lustra, szafkę nocną i stolik kawowy, tak? A co, ogólnie pani w internecie to kosztuje, tak? Ja myślałem, że się tym znacie. Proszę pana, znamy się. Nasz historyk sztuki jest w szpitalu, siostra wie, co robi. Proszę mi wierzyć. Myślę, że możemy panu dać 4000 za wszystko. Kolega mówił, że da 5. Kolega tak mówił, bo to było na pierwszy rzut oka. A teraz czas na konkrety. Czas na konkrety, tak? Tak. Dobrze. Taki sam stolik tutaj kosztuje 3000. I co? No dobrze, ale ten stolik jest w idealnym stanie. Natomiast te meble są do odrestaurowania, a to bardzo mocno obniża cenę. Masz odbarwienia, na szafce są odpryski, krzesła są bardzo ładne, ale niestety niewiele warte. Widać, że były reperowane domowym sposobem. No ale co, nie da się nic więcej za to dać? Możemy umówić rzeczoznawcę, ale to będą dodatkowe koszty. Dobra, jedźcie z tym koksem, bierzcie te meble i róbcie co chcecie. Siorka nawet miała gadane. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Facet był w sumie zadowolony, a my nawet nie przepłaciliśmy. Marta bardzo się starała w pracy, jednak jej brat musiał skrytykować jej poranną transakcję. Czy ty możesz mi powiedzieć, co to jest? No, obrazy. Zestaw od takiego malarza. Jak on się nazywał? Hofer? Nie wiem. Taki, wiesz, brudka, okularki, czepeczka. No i ile ty mu dałaś, powiedz? 100. 100? Jezu, siostra, przecież on sobie narysuje nowe, to są jakieś bohomazy, no a my jesteśmy 100 w plecy, pomyśl No jak czasem. 100 w plecy, jak przecież sprzedamy te obrazy. No to powodzenia. A, o wilku mowa, ale po co nam ten gruz? Guten Tag. Gruz. Gruz, to jest autentyczny fragment muru berlińskiego. Kolekcjonerski rarytas. Nie, nie, nie. Już raz pan dzisiaj moją siostrę oszukał. Ze mną to nie przejdzie. Oszukał? Przecież przyszedłem w interesie, uczciwie, nie? No, Uczciwie, w interesie? Zabieraj pan te bohomazy i oddawać 100 złotych. ale nie oddam, bo... No nie mam, no. Dlaczego? No, bo... No, nie mam. Nie ma, ale jeżeli chcecie zarobić, słuchajcie, autentyczny fragment muru berlińskiego, naprawdę, to jest Nie, dobra, autentyczny... dobra, koniec dyskusji, wyjazd, rarytas, wyjazd, no. żegnamy No, się. Do dobra. widzenia. No dobra, idę. Nie no. będziemy dyskutować, już. No idę, wrócę po obrazy, no. Też narkoman jakiś. Moja siostra dała się naciągnąć jak pierwsza naiwna. Zupełnie jak Lolek na początku. Godne zastępstwo, kurde. Lepiej nie zostawiać jej samej. Dobrze, że straciliśmy tylko 100. Marta i Adrian zastanawiali się, co zrobić ze świeżo zakupionymi meblami. Słuchaj, ja te meble dzisiaj jeszcze wystawię na aukcji. No chyba, że chcemy je odrestaurować. Wiesz, no, na stoliku te odbarwienia łatwo pokryjemy lakierem. Na krzesła możemy nałożyć nową tapicerkę, złożyć je jak trzeba. Możemy na tym zarobić. Ty to masz głowę, no. No, cześć dzieciaki. Cześć, Cześć, tatuś. A co wy tutaj macie?
A takie mebelki mamy w okazyjnej cenie. Lepiej powiedz, co tam u Korynta słychać? Haha, ma kłopoty. Znaleźli u niego kupę kradzionych przedmiotów. Ta? Wiedziałem, że tak skończy, naiwniak. Ta? Myślał, że się zna na prowadzeniu lombardu, Nygus. Ja tak straszył. Lombard to nie to samo, co zwykły sklep. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i nie można być zachłannym. Wiadomo, że im większy zysk, tym większe ryzyko. A najlepiej jeść małą łyżeczką. Tymczasem Ryży w ramach rewanżu za podrzucenie kradzionych sprzętów Koryntowi oczekiwał od Adriana udziału w nieuczciwym interesie. Czekał na niego po zamknięciu lombardu, żeby porozmawiać bez świadków. Siemano. No i co, zadowolony? Z czego? Nie słyszałeś? Bo w tym Koryncji policja była. Podobno sporo lewego sprzętu znaleźli. No fajnie, dobrze się spisałeś. Mówiłem ci, że jestem profesjonalistą. No fajnie, Ryży. Jeszcze raz ci dziękuję, no i co? No czekaj. No i nic. Gdzie tak lecisz? Chyba należy mi się jakaś przysługa, co nie? Za tą moją pomoc. Niby jaka? Jutro przyjedzie do ciebie mój wspólnik samochodem. Dasz mu za niego dobrą kasę. Co? Pewnie autko ma lewe papiery. Nie interesuj się tym. Po prostu weź to auto w zastaw i daj mu dobrą kasę. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Jakiś telefonik, telewizorek to i owszem, ale taka fura to są za wysokie progi na moje nogi. No niby dlaczego? No bo za każdą większą transakcję jest odpowiedzialny mój ojciec. No to co? To pogadaj z ojcem, przekonaj go jakoś. No, nie jestem w stanie. Sorry, Ryży. No dobra. Czekaj. W takim razie ci muszę coś puścić. 1000 zł za 2 opylone telefony. Dla ciebie. Tylko tyle, nie tak się umawialiśmy. Miało być 2500 za 5 sztuk. Stary, ale poszła tylko jedna szyba. No i co? Chyba nie chcesz, żeby Korynt, a tym bardziej policja dostali to nagranie? No, to wiesz, co masz robić? No to leć. Buziaczki. Spadaj. Ale mi zasunął. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że Ryży może nagrywać naszą rozmowę. Byłem strasznie zły na siebie. Powinienem bardziej uważać. A po przerwie Marta znajduje się w niebezpieczeństwie. Wchodź, nie bój się. Co taką piękną królewę do nas sprowadza? Napijesz się czegoś? Nie, dzięki. To może zapalisz z chłopakami, co? Adrian podpuszcza Ryżego. A powiedz mi, skąd mam wiedzieć, że nie ściemniasz, co? Debilu, to ja podrzuciłem te fanty do tego lombardu. Doskonale wiem, co znalazła policja i wiem, gdzie to wcześniej zniknęło. Kazimierz proponuje Rafałowi korzystny interes. Prawa do nieruchomości są zapisane na Stefanię Wrońską. Moja babcia była wrońska. Rozwścieczony Korynt odgraża się Kazimierzowi. A pan czego tu szuka? Nie udawaj głupiego. Kto mi podrzucił trefny towar? Przed przerwą Marta zastępuje Lolka w pracy. Hofer oddaje w zastaw swoje artystyczne malunki. Adek pomaga Rafałowi wnieść do lombardu meble, które chłopak odziedziczył wraz z mieszkaniem po zmarłej babci. Marta zajmuje się ich wyceną i okazuje się być twardą negocjatorką. Gangster Ryży szantażuje Adka, by zmusić go do udziału w nieuczciwym interesie. Następnego dnia Adrian spodziewał się wizyty wspólników Ryżego w lombardzie. Próbował skłonić ojca, aby zostawił mu w kasie większą ilość pieniędzy. Może mógłbyś dorzucić troszkę do kasy pieniążków? Po co? No wiesz, jakby udało się Marcie ustrzelić jakiś złoty interes, tak jak wczoraj z tymi meblami, pamiętasz, nie? Marta, No? słyszysz? Wczoraj narzekała, dzisiaj cię chwali. A mówiłam ci, że poradzę sobie lepiej od niego. No, trzeba przyznać, że dziewczyna ma talent do tego biznesu. Bo się stara i daje z siebie wszystko. Bierz z niej przykład, Adek. No, Biorę. no. A ile tej kasy chcesz? No tak z 5 zer, no. Ojciec łatwo dał się podejść. Był kuty na 4 nogi, ale miał jeden słaby punkt, czyli Martusię. Łyknął wszystko jak młody pelikan i zostawił nam w kasie 20 000 ekstra. Marta okazała się zręcznym handlowcem. Szybko zdobywała klientów na zastawione meble. Dzień dobry. O, dzień dobry. Pan Stańczak, tak? Tak. Proszę, tu jest lustro, może sobie pan obejrzeć. Co to za aukcja, o co chodzi? Kiedy ty coś wystawiałaś? No wczoraj przed zamknięciem. Okej, wygląda tak jak na zdjęciach. Super.
Może zechce pan ze mną przyjść na zaplecze, tam są jeszcze inne meble w tym stylu. Co do mebli, to nie jestem zainteresowany także lustrem tylko. Okej, rozumiem. Biorę, ale jeśli coś pani obniży. No, niestety nie mogę. Chociaż stóweczkę. Nie da rady. Dobra, moja strata, biorę. Ile ostatecznie? 800. Myślałem, że coś mi zostanie, no ale trudno. Marta sporo krzyknęła za to lustro. Klient jakoś za bardzo nie protestował. Najwyraźniej chciał wydać trochę kasy. A siostra miała farta i tyle. Adek, łap go z pracy! Telefon ukradł! Do pracy w Lombardzie trzeba mieć mocne nerwy. Cieszyłam się z udanej sprzedaży, ale chwilę później nie było mi już do śmiechu. Poleciałem za kolesiem, bo skupnął telefon warty 3 paczki. No, a zbiło się lustro warte 8. Dobrze, że było już zapłacone, bo bylibyśmy solidnie w plecy. Nie no, popchnął mnie, widział pan? No to my jesteśmy stratni, bo ukradł nam drogi telefon. No, widziałem. Tylko to pan mnie popchnął. Pan powinien za to zapłacić teraz, nie ja. Ja? Za co? Za to, że chciałem panu pomóc wynieść lustro do auta? Pomóc? Jesteście oszustami. Oj, pan uważa, co mówi, dobrze? Ja uważam, tylko zaraz idę do właściciela, wszystko zgłoszę, do gazety opiszę i... To nie może być tak, no co jest? No to już, leć pan. Nogi już, koń pan! Cicho. Cicho, no. Słucham. Naprawdę bardzo nam przykro z powodu lustra, ale nie możemy zwrócić za nie pieniędzy. Może jakoś inaczej się dogadamy. A niby jak? Proszę pana, mamy monitoring, tak? Zaniesiemy nagrania na policję i oni znajdą złodzieja, on zapłaci za lustro. Wierzy pani, że złodzieja znajdą? Poza tym wartością tego lustra jest rama, więc wystarczy, że wstawi pan nowe szkło. No dokładnie, no wie pan, no, najważniejsze jest to, że rama jest cała, tak? Tak nie może być. Zgłoszę to do gazety, a w internecie was obsmaruję, że wam się odechce. Nie, Naprawdę. Proszę spokojnie, Jak zapraszam. spokojnie, ja mam być spokojny teraz. Proszę pana, zapraszam do środka, napijemy się kawy, pomyślimy nad jakimś rozwiązaniem. No ale co, ma pani drugie takie lustro? O czym będziemy rozmawiać? No nie mam, ale zastanowimy się, co możemy zrobić, żeby pan był zadowolony i my. Marta jakoś ugadała tego narwańca i stanęło na tym, że Lombard zapłaci za wstawienie nowego lustra w ramę. Marta była zawiedziona nieudaną transakcją. Po wyjściu klienta zabrała się za uprzątnięcie odłamków szkła. Oj, ty jesteś uparta. Ojejku, pokaż to, no. No widzisz, mówiłem ci? Idź na zaplecze, odetchnij trochę, zasłużyłaś na przerwę. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Autko chciałem zostawić. Pilnie. Ryży miał na mnie haka, no. Co miałem zrobić? Musiałem się zgodzić. Wybrałem mniejsze zło. Adek nie dał po sobie poznać, że transakcja była z góry ustawiona. Targował się jak ze zwykłym klientem. No, klepany był. Napatrzył się pan? I tutaj coś cieknie. A ma to chociaż ważny przegląd? Proszę pana, samochód ma wszystko, co ma mieć. Pan go kupuje, czy tylko bierze pod zastaw? No wie pan, jeżeli pan go nie wykupi, to będę go musiał sprzedać, no. Tak czy nie? No nie tak miało być. Proszę pana, mnie nie interesuje to, jakie pan miał plany. Ja dbam o swój interes, a pan dba o swój. Ja nie mogę być stratny, prawda? Dobra, ile? 30 000. 30 000? Panie, ta fura jest 2 razy więcej warta. 30 000? Proszę pana, 30 000 albo wcale. Krótka piłka, szybka bramka. Nie mogłem odpuścić. Musiałem ograniczyć straty. No, bo to była pewna strata. Marta uparła się, żeby oczyścić ramę lustra z rozbitego szkła. Pod taflą natknęła się na tajemnicze znalezisko. Widzisz, mówiłem ci, że się znowu skaleczysz. Nie, zobacz, co znalazłam. Co to jest? Nie wiem. Z tego więcej? Jest. Kurde jaja. Zobacz, 1920. Znalazłam w lustrze koperty, które były tam może od wojny. Mogło być w nich wszystko. Byłam strasznie podekscytowana. Marta i Adek zostali w biurze po zamknięciu Lombardu, aby przyjrzeć się tajemniczemu znalezisku. To jest napisane po arabsku. Myślisz, że to lustro należało do jakiegoś Araba? Weź się puknij w ten głupi łeb. Przecież to jest w idisz.
A, po żydowsku w sensie. Tak, po żydowsku. O, a ten jest po polsku. A. Kochana Stefanio, na zawsze pozostaniesz w naszych wdzięcznych myślach. Pozdrawiam cię serdecznie wraz z synem ze słonecznego Tel Awiwu. Może my nie powinniśmy tego czytać. Wiesz, to jest jednak czyjaś prywatna korespondencja. No tak, ale przecież ona ma 60 lat. Trzeba to oddać temu chłopakowi. Może pójdziemy do niego po pracy. To zadzwoń do niego. Przecież nie mam numeru. Ale ty tam byłeś. No ja tam byłem, ale dzisiaj nie mogę ci pomóc, bo jestem umówiony z klientem. Przychodzi po odbiór takich drogich narzędzi, także mogę ci jedynie wskazać kierunek. Dobra. Atka nic nie interesowało. Tylko kasę liczył. Strasznie mnie wkurzył, bo przecież te listy to była niesamowita historia. Rafał Kaleta urządził parapetówkę w mieszkaniu po babci. Nie spodziewał się Marty, która postanowiła oddać mu pamiątki po babci. No cześć, zapraszam. No skąd ja cię znam? Czekaj. Ty jesteś z tego Lombardu, nie? Wchodź, nie bój się. Nie zmiemy się. Jest imprezka, chłopaki. Uwaga. O, siemanko. A co taką piękną królewę do nas sprowadza? Napijesz się czegoś? Nie, dzięki. To może zapalisz z chłopakami, co? Nie, ja nie mogę, nie mam czasu. Ktoś na mnie czeka. O, jaka poważna. Słuchaj, przyniosłam ci takie dokumenty. Znaleźliśmy je w meblach twojej babci. Ale chyba przyniosę je innym razem. Czekaj. Pokaż je. Co? Niby przyszłaś tu tylko po to, żeby mi je dać, tak? Wiesz, pomyślałam, że to ważne. Rodzinne fotografie, listy. No ciasto. Ty, ale to są Żydzi na tych zdjęciach. Ale faza! Rafał, a ty nie mówiłeś, że twój dziadek nosił pejsy. Zamknij ryj, chyba by wiedział, jak był Żydem, tak? Skoro twoja babcia była, to ty też jesteś. No, ale to nie są w ogóle, to nie jest moja rodzina na tych zdjęciach, co to jest? Facet, ale to zostało znalezione w gratach twojej babci. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie ona kupiła te meble? Może na jakimś targu? Czy wie czym? Co ty przyniosłaś w ogóle? Co to są jakieś żarty? Ukryta kamera? Nie, przepraszam, chciałam dobrze. Tak, wyszło ci zajebiście. Sadzie sobie w dupę. Adek po pracy musiał jeszcze odstawić do strzeżonego magazynu samochód zastawiony przez znajomego Ryżego. No witam cię, Ryży, przyjaciel. Jaja sobie robisz 30 000? No wiesz. Ten twój chłopek roztropek po prostu nie umie się targować, no. Ja musiałem być autentyczny, no bo byli pracownicy, klienci byli, rozumiesz? Dobra. Dołożysz teraz 20 000, jesteśmy wyrównani. Zwariowałeś? A co ja powiem ojcu? Ludziom co powiem? Nie interesuje mnie, co ojcu powiesz. Pamiętasz o nagraniach? Tak, one nie są wcale takie istotne. No to, czy są istotne, czy nie, to już psiarnia zadecyduje. Tak? A powiedz mi, skąd mam wiedzieć, że nie ściemniasz, co? Że faktycznie podrzuciłeś Korytowi te gadżety? Mój człowiek włamał się do domu Korynta, jak ten spał. Pożyczyliśmy klucze na kilka godzin do Lombardo. Chłopina się nawet nie obudził. Na drugi dzień drugi ziomek zadzwonił na policję i polecił im sprawdzić ten nowy Lombard. Tak? I co było dalej? Debilu, to ja podrzuciłem te fanty do tego Lombardu. Doskonale wiem, co znalazła policja i wiem, gdzie to wcześniej zniknęło. Drogie laptopy i sprzęt cyfrowy ze studia na Krzysztofińskiej i biżuteria z willi na Ogrodowej. Mam dalej ci wymieniać? Okej. Wystarczy. Kasa na jutro. Był tak pewny siebie, że nie zorientował się, że właśnie go załatwiłem. Jego własną bronią. Adek zamierzał odprowadzić zastawiony samochód do firmowego magazynu. Zignorował telefon od siostry. Nie wiedział, że jest w niebezpieczeństwie. Debilu, to ja podrzuciłem te fanty do tego Lombardu. Doskonale wiem, co znalazła policja i wiem, gdzie to wcześniej zniknęło.
Mieliśmy w Lombardzie kilka dyktafonów z funkcją uruchamiania zapisu na głos. I teraz to ja miałem ryżego w garści. Ha. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ty, Rafał, ale to sprawilo to chyba nie jesteś Słowianin, co? Zamknij ryż, wypad stąd wszyscy. Koniec imprezy. Wyluzuj, pośmiać się nie można. O, jaki Teraz to gardzisz nami, Polakami, tak? Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby samej iść do mieszkania obcego faceta. Tak się zafascynowałam tymi listami, że nie pomyślałam, że to się może źle skończyć. Stary, starczy, przecież on żartował. No przecież on... Weź wyluzuj. Żyli frajer. A ty co tu jeszcze robisz? Kazimierz był zły na Martę, że nierozsądnie naraziła się na niebezpieczeństwo. Marta, jak ty mogłaś pójść sama w takie miejsce? No do obcych facetów. Świat jest pełen złych ludzi, dziecko. O Jezu, nie przesadzaj, Kaziu. Przestałbyś się straszyć. Bobuja w obłokach. Ja po prostu chciałam im zanieść te dokumenty, tak? To są ważne pamiątki rodzinne. No oczywiście, ja to rozumiem, córcia. No wiesz, każdy normalny człowiek by to docenił. No miałaś pecha, że trafiłaś na taką patologię. Ale nie wyglądali wcale aż tak źle, wyglądali normalnie. No ale Marta, takie rzeczy trzeba załatwiać z kimś. Atka było poprosić. No ale tak nie chciał ze mną jechać. Bo pewnie się umówił z jakąś panienką. No to trzeba było do mnie zadzwonić. To tu się nie chciałam ci głowy zawracać takimi pierdołami. No już dobrze, nieważne. Najważniejsze, że się wszystko dobrze skończyło. No córcia, właśnie, no. no, już nie martw się. Wszystko. Martwiłem się o córkę. Marta to bardzo wrażliwa dziewczyna, ale i też naiwna. Jak mogła się tak narazić? Kazimierz nigdy nie potrafił się długo gniewać na córkę. Następnego ranka był w znacznie lepszym nastroju. To ty powinnaś robić tatusiowi śniadanie. Oj, tam obiad zrobię. Obiad? Ciekaw jestem jak. Chyba że nie pójdziesz dzisiaj do Lombardu. Oczywiście, że pójdę. Martusia, a powiedz mi, gdzieś ty znalazła te stare zdjęcia? No, w tym. Za lustrem były tym starym ukryte. A, no ty masz nosa po ojcu. Ale mój nosek jest trochę ładniejszy. No pewnie, no ale intuicję to masz na pewno po mnie. A ty wiesz, że ja zawsze sprawdzam stare meble i książki. Ale taki rarytas jeszcze mi się nie trafił. Rarytas? Wiem No. od ciebie. I wiesz co, i bardzo dobrze, że się je odebrała od tego jełopa. To są bardzo cenne dokumenty. Dla niego to były śmieci. I bardzo dobrze. Zrobimy na tym interes. I to niezły interes. No. W nocy obejrzałem te dokumenty. Okazało się, że w tych prywatnych szpargałach były akty własności nieruchomości. To była okazja na poważny zarobek. A ja takich okazji nie zwykłem wypuszczać z rąk. Marta postanowiła udowodnić Adrianowi, że uda się zarobić na obrazach Hofera i wystawiła je na sprzedaż. A ty co, siostra? Galerię sztuki otwierasz? Tak, oczywiście. Nie no, chcę trochę zarobić. Na tym nie zarobisz, bądź pewna. Nie? Założymy się? A o co? O butelkę dobrego wina. Lubi Rioja, jakby co. Riochę? No to już możesz lecieć do sklepu. Jasne. Halo? No dobra. Dobra, zaraz będę. Cześć. Nie ma mowy, żeby siostra sprzedała te sprayowe bohomazy. Ale to była dla niej dobra lekcja. Kazimierz odwiedził Rafała Kaletę, aby wyjaśnić sprawę odnalezionych dokumentów. To ja jestem ten właściciel Lombardu, który do pana rano dzwonił. Jeśli chodzi o pana córkę, to nic się nie stało. Wiem, bo gdyby było inaczej, to też inaczej byśmy sobie pogadali. O to o co chodzi? Mam interes. Interes. No to zapraszam tam z tyłu. Ale co? Jaki interes? Nie rozumiem. No, mogę panu zaproponować korzystny interes, proszę pana. No. Ale najpierw mam do pana parę pytań. Dobrze, no. Proszę siadać. No to pan powie, o co chodzi.
Papierosa? Nie, dziękuję. Proszę mi powiedzieć, kim dla pana jest Stefania Wrońska? Nie wiem. Moja babcia była wrońska. Ewa. To może to jest pańska prababcia, matka Ewy, co? Może, ale o co panu chodzi? Co, chce mi pan teraz drzewo genealogiczne narysować tutaj? Proszę pana, wśród tych listów jest niespodzianka. Prawa do nieruchomości są zapisane na Stefanię Wrońską. Chciałbym wiedzieć, skąd się wzięły te dokumenty u pańskiej babci i kto jest spadkobiercą Stefanii. A mogę zobaczyć te prawa własności? Oczywiście. Proszę przyjść z rodzicami do Lombardu. To się zastanowimy, co z tym zrobić. Chłopak nie miał o niczym pojęcia. Trzeba było rozmawiać z jego rodzicami. To oni zresztą byli ewentualnymi spadkobiercami przed nim. Tymczasem Adrian miał zamiar zaskoczyć Ryżego. Zamiast pieniędzy za auto chciał złożyć mu propozycję nie do odrzucenia. No, możemy w zasadzie przejść od razu do konkretów. Kasy nie ma, Co? ale mam coś lepszego. Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Debilu, to ja podrzuciłem te fanty do tego Lombardu. Doskonale wiem, co znalazła policja i wiem, gdzie to wcześniej zniknęło. Co ty grasz? W to samo, co ty. Co ty myślisz, że my skończysz jakimś gównianym nagraniem? Wiesz, tak samo gówniane, jak i twoje. Chłopczyku, ty nie wiesz, co ty robisz. Nie wiem? To może od razu sprawdzimy, które bardziej spodoba się policji, co? No? Przegiąłeś. Jesteś skończony. Sprawy zaszły za daleko. Nie miałem innego wyjścia, tylko grać ostro. Powiem szczerze, że lubię trochę adrenaliny, ale tym razem jechałem po bandzie. Pan Bogdan, znany w Lombardzie jako Apacz, pojawiał się tu częściej, zachęcony uprzejmością Marty. Dzień dobry, dzień dobry. O, coś nowego. Piękne kolory, prawda? Piękne, piękne. A jaki tytuł to ma? To jest wizja Jupitera. Malarka, poetka i bizneswoman w jednym. Niech się już pan przestanie nabijać. Ja, broń Boże, naprawdę mi się podobają. No to niech pan jeden kupi. Te na papierze są po 50, a tamte na płótnach po 100 zł. Oj, rozmawialiśmy o sztuce, a pani zeszła na tak prozaiczny temat. Pieniędzy. Panie Bogdanie, ale dla pana jako konesera mam specjalną, jednorazową ofertę. Zejdę z 50 na 20 zł. Co pan na to? Tak? I to jest nieodrodna córka swego ojca. To jak, weźmie pan któryś? Tak, tak. Cześć, się tato. zastanowię, który. No, I jak, podobają ci się? no, nawet w porządku. Tylko to tak nie zejdzie, Czuruniu. No jak, nie zobaczysz, mam pierwszego klienta. Pan Bogdan? Pan Bogdan jeszcze nigdy u nas nic nie kupił. Tak? To dzisiaj będzie pierwszy raz. No i super. Który obraz pan weźmie? A ten, co trzymam w ręce, podoba Dobra. mi się. To będzie 20 zł. Już się robi nawet. O, jest. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, to gratuluję, panie Bogdanie. No, widzi pan. Od dziś jest pan koneser sztuki. No i stary wasz klient. Gratuluję, do Do widzenia. widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Och, tobie też gratuluję. To stary nudziarz. A mówiłam ci, że się sprzedadzą. No dobrze. Może Marta była trochę oderwana od rzeczywistości, ale jej pomysły się sprawdzały. To były drobne biznesiki. No ale dopiero zaczynała. Może jeszcze wykaże talent do robienia interesów po tatusiu. Adek po raz kolejny został przyłapany przez Kazimierza na opuszczaniu Lombardu w godzinach pracy. Ty znowu byłeś, synu. Ważne sprawy miałem. Ważniejsze od Lombardu? Nie no, właśnie lombardowe. To znaczy jakie? Jezu, tato, ja mam ci się z każdego kroku tłumaczyć? Siądź sobie za ladę, to będziesz wszystko wiedział. Nie pyskuj mnie, synu, bo ci potrącę z pensji. Czemu zostawiłeś Martę samą? Daj spokój, no miałem cały czas telefon przy sobie. O, proszę bardzo, zobacz. No. Nie panikuj. To jesteśmy. Moja mama.
A dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do mnie do biura, proszę, proszę. Oczywiście tato nie mógł się dowiedzieć, że kontaktowałem się z Ryżem. Na szczęście miał na oku jakiś nowy biznes, więc miałem spokój. Na razie. Wie pan, ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi, że odziedziczyliśmy jakiś spadek? Proszę pani, czy pani jest spadkobierczynią Wrońskich? No tak, A może pani to udowodnić? chyba tak. Mama była z Wrońskich, a czemu pan o to pyta? Bo widzi pani, w tym liście niejaki Joachim Rumkowski zapisał swoje prawa własności do części kamienicy na rzecz Stefanii Wrońskiej. Naprawdę? Tak. Zrobił to w podzięce za uratowanie życia w czasie wojny jego rodziny. No, bardzo piękna historia, niech pani zobaczy. Pamiętam. Mama mówiła coś o jakichś Żydach z czasów wojny i że nawet kiedyś ich dzieci kontaktowały się z nią, chciały ją odwiedzić. A pani Elwiro, niech mi pani powie, mama nie mówiła nic więcej? Że się coś wydarzyło w czasie wojny? Że jej rodzice uratowali komuś życie? Nie pamiętam. Kiedy byłam młodsza, wie pan, nie bardzo interesowały mnie takie wojenne historie. Potem mama miała sklerozę, wszystko jej się myliło. Teraz już nie żyje. No tak. Matka pani Elwiry sama była dzieckiem w czasie wojny, więc mogła nie znać rodzinnej historii. Na szczęście dokumenty zachowały się w dobrym stanie. Byłem zadowolony z obrotu sprawy. Proszę przygotować dokumenty na potwierdzenie tożsamości i cokolwiek pani ma po rodzicach mamy, dobrze? No, pomogę wam odzyskać tę nieruchomość, a raczej ekwiwalent. Ale po co nam pańska pomoc? Poradzimy sobie sami. Wątpię. To jest skomplikowany proces i kosztowny. A ja mam pieniądze, które mogę w to zainwestować, a państwo raczej ich nie macie. Poza tym znam dobrych prawników i wiem, jak się za to zabrać. Rzeczywiście, Rafał, pan wie, o czym mówi. Proszę pani, myślę, że spółka to jest rozsądne wyjście. Już nie mówiąc o tym, że nigdy byście nie odnaleźli tych listów, gdyby nie moja córka. No, ja już muszę lecieć. Do widzenia. Gdyby nie ja, nie mieliby pojęcia o wartości tych listów. Chłopak był gotowy wyrzucić je do śmieci. Choćby z tego względu należała mi się prowizja. Rafał próbował odzyskać kolegów, tłumacząc im, że historia z jego żydowskim pochodzeniem była nieporozumieniem. To nie jest moja rodzina. Spotkaliśmy się z gościem, który zna się na takich rzeczach i on odczytał te listy. Dlaczego twoja prababcia była na tych zdjęciach? Dlaczego ta laska ci je przyniosła? To byli jej sąsiedzi, tak? Prababcia ich przechowała w trakcie wojny, stąd te zdjęcia. Kumasz? To nie jest moja rodzina. Ty, co ty się tak tłumaczysz? No bo Zyga robi aferę. No bo nie wierzę w tę twoją bajeczkę. Mówię prawdę. Pradziadkowie ich przechowywali, a oni im zapisali kasę, tak? Żydzi zapisują hajs tylko swoim. Musiała być z nimi spokrewniona i tyle. Była spokrewniona. Oni się tylko przyjaźnili. Może odzyskamy tę kasę, co? I przepisali. Haha, niezły był fart, co? No. I co? Weźmiesz żydowskie pieniądze? Zyga, wyluzuj. No dlaczego miałby nie wziąć, co? O co ci chodzi? Kasa to kasa, ty byś nie wziął? No pewnie, żebym nie wziął. Mówisz tak tylko, bo mi zazdrościsz. Pa, jak go szybko przerobili na swojego. Wiesz co? Wolę być bogatym Żydem niż biednym frajerem. Coś ty kurwa wiedział? Ej, ej! Byś miał. Tymczasem zdesperowany malarz Hofer próbował wyłudzić od Lombardu odszkodowanie za straty moralne. O co chodzi? O co chodzi? Ja przed chwilą na ulicy widziałem gościa, który szedł i pod pachą miał jedną z wizji mojego Jupitera. Niech pan tyle zielska nie pali, dobrze? Dobra. Dałem wam pod zastaw moje obrazy, a wy rozdajecie je ludziom. Dobrze, po pierwsze to ich nie rozdajemy, tylko sprzedajemy, tak? A po drugie poszedł tylko jeden. Ale nieważne, handlujecie moją własnością. Nie macie prawa. No ale Adek powiedział, że pan już i tak po nie nie przyjdzie. A może jednak bym przyszedł? Kocham te obrazy. Ale ściema. Jesteście mi winni pieniądze, bo handlujecie nie swoją własnością, moją własnością. Ty, Krasnal, weź tutaj nie szalej, bo zaraz wkły dostaniesz, dobrze?
Adek, spokojnie. No to weź go. A pan też niech mi tutaj nie krzyczy. To prawda, co mówi Hofer? Tak, ale jeżeli pan Hofer chce, to mogę pójść do Bogdana i odkupić ten obraz. No, słyszy pan? I proszę mi się tutaj nie pienić. No tylko, że wtedy pan nie zarobi. A możemy to rozegrać trochę inaczej. Ja spróbuję sprzedać pańskie obrazy, a zyskiem się podzielimy. Co pan na to? Co? Ktoś to kupi? To znaczy będą z tego pieniądze? Mi się te obrazy podobają, a kupców na nie znajdę. Nie, no to jak pani się podobają, to... No dobra, to ja w to wchodzę. To super, no to co, może podpiszemy jakąś umowę? Zapraszam, zapraszam. Wyrabiała się ta moja córeczka. To był jednak dobry pomysł, żeby zastąpiła Karola. O, no i co? Namyśliliście się? Tak, panie Kazimierzu. Tu są wszystkie dokumenty po mamie, jakie mam. Chcemy wejść z panem w spółkę. I bardzo słusznie. Opłaca się to pani. Właśnie, jeśli chodzi o pieniądze, to ile pan chce? No trochę za wcześnie, żeby podawać kwotę. Muszę najpierw obejrzeć wasze dokumenty. Ale przyszliśmy tu po to, żeby usłyszeć konkret, tak? No, proponuję 50% zysku od tego, co uda mi się ewentualnie dla was załatwić. 50%. No trochę za dużo, co? Proszę państwa, gdybym nie ja, to w ogóle byście nie wiedzieli o tym spadku. Dobra, 10% i wystarczy panu. Nikt wam się tym nie zajmie za 10%. Przecież to może być nawet kilkaset tysięcy złotych. Oj, przesada. Raczej kilkadziesiąt, a ja ryzykuję, bo mogą być inni współspadkobiercy. I wtedy kwota będzie dużo mniejsza. 30. Mogę się zgodzić na 40%. To jest bardzo dobry układ i niczym nie ryzykujecie. No. Płacicie dopiero wtedy, kiedy odzyskacie nieruchomość. Dobra, to znaczy, że pan opłaca wszystkie koszta, tak? Prawnika i te inne duperele, tak? Dobrze pan rozumie. Co sądzisz, synku? 35 jesteśmy ugadani. Okej, zapraszam do biura. Byłem bardzo zaskoczony postawą tego chłopaka. Zazwyczaj jest tak, że pieniądze pozbawiają ludzi rozumu. A tu miałem pierwszy przypadek, że ktoś dzięki pieniądzom zmądrzał. Kazimierz cieszył się z udanego dnia. Był zadowolony, że Marta i Adek coraz lepiej dogadywali się jako współpracownicy. Aż miło na was popatrzeć, jak razem pracujecie. Cieszę się, że dożyłem takich czasów. Dzieci rosną, firma rośnie. No, mogę się spokojnie starzeć, tak? Proszę, jaki rodzinny obrazek. Bandycka rodzinka. A pan czego tu szuka? Nie udawaj głupiego. Kto mi podrzucił trefny towar? Proszę pana, bez takich oskarżeń nie ma pan żadnych podstaw. Zazwyczaj ten jest winny, kto najwięcej zyskuje. A czy pan wie, że za takie insynuacje mogę pana podać do sądu? Mam dowody. A, Wiem, że to wy za w tym wszystkim stoicie. Nie daruję. Nie daruję! nie daruj ty. No i co teraz, tatoś? A co? Już nie z takimi sobie dawaliśmy radę, nie Adek? No, jasne. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku Ziutek zastawia znalezioną suknię ślubną. Czy to jest suknia ślubna? Tak. Ile dacie? Mikołaj okłamuje swoją narzeczoną. Co się stało? Uszkodziłem twoją suknię ślubną. Pokaż mi to. Zaniosłem do krawcowej. Powiedziała, że tak naprawi, żeby nie było nic widać. Gangster zmusza Angelikę do przekazania listu Jackowi. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Zrób to. Bo co? Bo znowu porwiecie moją córkę? Mikołaj oskarża Ziutka o kradzież sukni ślubnej. Zginęła panu suknia, czy ten człowiek ją ukradł? Wiem, że on ją ma.